Witam serdecznie. Dzisiaj pobudka o 4:00, przesiadka w Monachium, godzina 12:00. Jesteśmy na Sardynii, gdzie testujemy nowego Volkswagena Passata. Volkswagen lubi nazywać swoje modele nazwami wiatrów. Volkswagen Passat, Scirocco, Vento, Jetta, Bora, ale w zeszłym roku najlepiej chyba i najmocniej wiał wiatr pod nazwą właśnie Passat, dlatego że w zeszłym roku Volkswagen sprzedał tego modelu aż 1 100 000 egzemplarzy, co oznacza, że dziennie na całym świecie sprzedawanych było ponad 3000 Passatów. Dlatego też wprowadzenie nowej generacji, 8. już generacji tego samochodu traktuje się bardzo poważnie i Volkswagen przygotował bardzo wiele nowości, które wchodzą po raz pierwszy do marki. Co warto na początek podkreślić? Samochód jest delikatnie niższy, trochę krótszy, nieco szerszy, co sprawia, że jak popatrzę na linię wersji sedan, to trochę zaczyna przypominać Volkswagena CC, ale to mniejsza o to. Najważniejsza zmiana, moim zdaniem, jeśli chodzi o wymiary, jest taka, że zwiększył się znacznie rozstaw osi, 8 cm więcej i to wszystko dało więcej miejsca w środku. 5 cm więcej przestrzeni. To wszystko sprawdzimy z przodu, z tyłu, w bagażniku. Tymczasem zapraszam do wnętrza i zaczynamy naszą podróż testową. Zwróćcie uwagę od razu, że w testowanym przez nas samochodzie jest zastosowany w pełni wirtualny zestaw zegarów. Tu nie ma już analogowych wskaźników. To jest oczywiście opcjonalne wyposażenie tego samochodu. A teraz pokażę, jak budzi się do pracy wirtualny zestaw wskaźników. O wyglądzie nowego Passata mówiłem, kiedy byłem na salonie w Paryżu. Wtedy oceniłem ten samochód jako zbyt anonimowy, któremu brakuje jakiegoś takiego zdecydowanego smaczku stylistycznego, który by go wyróżnił z tłumu innych samochodów. Kiedy popatrzyłem na niego dzisiaj, kiedy miałem kluczyk do tego samochodu, odpaliłem, zobaczyłem te światła i już zobaczyłem ten smaczek. Właśnie światła LEDowe z przodu dodają mu tego uroku, dodają mu tego wyróżnika z tłumu. Oficjalnie Volkswagen mówi, że nowy Passat przejął całą tradycję poprzedniej generacji i dodał do tego trochę, a właściwie taką sporą szczyptę elegancji i wygląda dzięki temu o wiele lepiej. Z tym akurat się zgadzam, że wygląda o wiele lepiej ogólnie, jeśli chodzi o sylwetkę, dlatego że stał się nieco szerszy, niższy, nieco krótszy o parę milimetrów, ale dzięki temu, że ma większy rozstaw osi, wygląda nieco bardziej drapieżnie. Volkswagen musiał zadowolić naprawdę szerokie grono klientów i wiadomo, jak coś musi się podobać wszystkim, to nie może być zbyt rzucające się w oczy. I jeszcze jedna historia, mianowicie w miejscu, w którym my zwykle w Krakowie robimy nasze testy, spaceruje pewien pan z psem, przy okazji przysyłam pozdrowienia i ten pan zwykle oglądał nasze samochody i nigdy nie zwracał uwagi na to, co testujemy tak w dużym stopniu, ale jedyny raz zapytał, kiedy będziecie testować nowego Passata, bo właśnie nowym Passatem jest zainteresowany najbardziej. I to mi dało do myślenia, no okej, ten nowy Passat może nie rzuca się tak bardzo w oczy, może nie jest aż tak odlotowy jak, nie wiem, BMW i8, który testowałem niedawno, bo to jest samochód, który nie ma się podobać wybranej garstce klientów, tylko bardzo szerokiemu gronu klientów, tak aby każdy, kto nawet obojętnie przechodzi obok innych samochodów, spojrzał na Passata i powiedział, tak, chcę to mieć. Dlatego być może, kiedy patrzymy na ten samochód po raz pierwszy, nie czujemy się może do niego tak bardzo aż przekonani, ale kiedy popatrzymy na niego dłużej, to widzimy, że tu każdy detal jest przemyślany i każdy element jest tak narysowany, aby w przyszłości i na długie lata się podobać. No i ocencie sami, czy to wyszło? Zanim zajrzymy pod maskę, jeszcze opowiem o reflektorach, które są teraz dostępne tylko w dwóch wersjach. Albo zwykłe halogeny, albo LEDy. Ksenonów do nowego Passata już nie dostaniemy. Technologia idzie do przodu. Pod maską możemy znaleźć jedną z 10 jednostek napędowych, albo najtańsza 1.4 TSI o mocy 125 koni mechanicznych, albo jej mocniejsza odmiana 150 koni, albo 1.8 TSI 180 koni, albo też 2.0 TSI, który może mieć albo 220, albo topowa wersja 280 koni mechanicznych i to jest najmocniejsza jednostka, która w tej chwili oferowana w Passacie. Jeśli chodzi o diesle, to 1.6 TDI 120 koni, albo też 2.0 TDI, który jest dostępny w 3 wariantach mocy, albo 150, albo 190, albo topowa 240 koni. I taką właśnie testuję dzisiaj, 500 Nm. Nie dziwne, że zestawiony na stałe z napędem na 4 koła poprzez 7-biegową automatyczną skrzynię biegów DSG. Gdyby to wszystko poszło na przednią oś, to musielibyśmy pewnie zmieniać 2 komplety opon w ciągu jednego sezonu. Warto wspomnieć o spalaniu 5.3, tyle deklaruje producent, co przy 66-litrowym zbiorniku paliwa daje zasięg powyżej 1200 km i można nawet to osiągnąć, jeśli będziemy jechać wyjątkowo spokojnie. Jeśli będziemy jeździć
spalać nieco bardziej agresywnie, to należy się liczyć ze spalaniem oscylującym wokół 7, może 7,5 mniej więcej na 100 km, więc moim zdaniem jak na możliwości tego silnika spalanie jest rewelacyjne. Warto też wspomnieć o wersji hybrydowej, która jest zresztą w wersji plug-in, więc na samym prądzie pojedziemy nawet 50 km. W sumie zestaw silnika 1.4 TSI i silnika elektrycznego będzie miał 211 koni, a spalanie przy naładowanych akumulatorach będzie wynosiło zdaniem Volkswagena 1,5 litra na 100 km. Warto też wspomnieć o zmianach we wnętrzu, pomijając nawet ten fantastyczny, wirtualny zestaw zegarów. Mamy tu zmiany oczywiście z wyglądu, ale zdecydowanie nie jest to rewolucja, jest to ewolucja. Widzimy tu znajomy układ wszystkich pokręteł i przycisków. Natomiast dużo się zmieniło, jeśli chodzi o dobór materiałów wykończeniowych. Te wszystkie materiały są miękkie, uginają się jak widać pod naciskiem, przyjemny. Tutaj plastik dający drewno robi to dosyć skutecznie. Mamy też tutaj na górze bardzo przyjemny w dotyku miękki materiał. Bardzo miękkie i przyjemne w dotyku tworzywo jest tutaj na drzwiach. Naprawdę bardzo wyraźnie się ugina. Boczki również tu mogłyby być troszkę bardziej miękko i komfortowo, ale też nie jest twardo. Po prawej stronie mamy również miękki podłokietnik, który się jak widać da wyregulować przód, tył. Także jest duży postęp, jest naprawdę przyjemnie. Warto też wspomnieć o tym, że w Polsce w najtańszym nawet Passacie jest 3-strefowa klimatyzacja, czyli mamy tutaj standardowo oraz z tyłu, popatrzcie, mamy również możliwość regulacji temperatury. Jeszcze może powiem parę słów o praktyczności, czyli mamy tu przykładowo miejsce na butelkę, tu mamy 2 uchwyty na kubki, tu mamy wyjście 12 V. Wszystko tak dosyć standardowo wygląda, miejsce na kluczyk, pojemny schowek USB i tak dalej. Tu mamy jeszcze, jak widać, schowek przed pasażerem. Tam jest miejsce na karty SD1, SD2, karty SIM, więc od strony praktyczności myślę, że nikomu tutaj niczego nie zabraknie. Jeszcze możemy sprawdzić solidność montażu. Uwaga, szarpiemy za uchwyt. Cisza, absolutna cisza, ani się nic nie odkształca, ani też nie skrzypi, ani na fotelu, który też był tutaj poddany sporym przeciążeniom, dlatego że tutaj starałem się naprawdę bardzo mocno ciągnąć za ten uchwyt jeszcze raz. Nic, to chyba już stawy mnie zaczynają trzeszczeć, a samochód jest po prostu niewzruszony. Także od strony jakości montażu, od strony jakości materiałów jest naprawdę duży postęp. Warto też wspomnieć o elektronicznych zegarach, które oprócz standardowych informacji o radiu, o telefonie, o ciśnieniu w oponach, czy też statystycznych informacji z podróży pokazują nam, tutaj są systemy asystujące, czy też nawigację, potrafią zmienić widok tych zegarów. W tej chwili mamy zegary klasyczne, czyli przypominające nam zegary analogowe. Możemy przejść w tryb Consumption Range, wtedy po lewej stronie widzimy średnie spalanie, po prawej stronie zasięg, przechodzimy niżej, mamy Economy i wtedy widzimy po prawej stronie taki jakby sposób oceny, na ile ekologicznie, ekonomicznie jedziemy. Idziemy dalej, nawigacja, wtedy po prawej stronie mamy wskazówki dotyczące najbliższych manewrów na drodze. Idziemy dalej, Driver Assist System, no i w tym momencie widzimy tu przykładowo informację o asystencie pasa ruchu, który w tej chwili jest nieaktywny, ponieważ stoimy w miejscu. Ok, to zaczynamy test dwumetrowca. Ustawiliśmy samochód tak, że widać tu nie tylko morze, ale też miejsce z przodu i z tyłu i zaczynamy od miejsca kierowcy. Kierownica oczywiście też regulowalna, standardowo, wszystko łatwo ustawić, nad głową miejsce. No tak, 4 palce wolnej przestrzeni, także myślę, że tutaj nie ma problemu. Natomiast najwięcej oczekiwań ja mam tak naprawdę od tego miejsca z tyłu, dlatego że tych 7 ekstra centymetrów rozstawu osi, czy 8 prawie, musiało się przyłożyć na przestrzeń z tyłu. Proszę bardzo. To jest rzeczywiście to, o czym mówi Volkswagen, czyli podróż w klasie biznes, dlatego że za dwumetrowcem siada dwumetrowiec i ma jeszcze spokojnie ze 4 palce wolnej przestrzeni przed kolanami.
Tak, można jeździć nawet na długie trasy. Co więcej, nad głową jeszcze mam 2 palce wolnej przestrzeni, a więc naprawdę mieszczę się zarówno z przodu, jak i z tyłu. I jeśli chodzi o ustawienia foteli, to widzieliście sami z przodu mnóstwo ustawień. Również tutaj zagłówki, jak widać, można w ten sposób regulować w 2 wymiarach, jakby w 2 płaszczyznach, więc każdy się dopasuje z przodu, z tyłu. Jest naprawdę fantastycznie. Jeśli chodzi o miejsce dla 5. osoby, to tutaj warto zwrócić uwagę, tak jak w innych samochodach z platformą MQB, niestety mamy tu dosyć wyraźny tunel środkowy, więc dla 5. osoby miejsca na nogi może nie będzie aż tak dużo. I jeszcze kilka szczegółów dotyczących miejsca z tyłu. Mamy tu też oczywiście podłokietnik, 2 miejsca na kubeczki, możliwość przewożenia dłuższych przedmiotów poprzez złożenie tutaj części oparcia. Mamy też LEDowe podświetlenia, 2 osobne na podsufitce, czy też takie ukształtowanie kieszeni w drzwiach, które umożliwia tutaj włożenie nawet 1,5-litrowej butelki wody. Wspominałem o tym chyba, ale powtórzę jeszcze raz. Każdy Passat, nawet w najtańszej konfiguracji, będzie miał 3-strefową klimatyzację. W bagażniku nowego Passata w wersji sedan znajdziemy 586 litrów pojemności. Jest to więcej niż w poprzedniej generacji. Jest to bagażnik foremny, kształtny, natomiast na podłodze widzimy tutaj niestety garb. No więc po złożeniu oparć tylnej kanapy, a składa się to dosyć łatwo, bo tu jest odpowiedni uchwyt, więc po pociągnięciu, jak widać, oparcie składa się, niepotrzebna jest żadna wycieczka do przodu i widzimy, że tutaj płaskiej podłogi niestety nie uzyskujemy. Uzyskujemy za to po złożeniu całego oparcia 1152 litry pojemności. Jeszcze można wspomnieć też o wyjściu 12 V, dodatkowym takim schowku po prawej stronie, czy też takim wynalazku, który ułatwia przewożenie siatek w bagażniku. I na koniec można jeszcze wspomnieć o możliwości zamknięcia bagażnika przy pomocy przycisku. I jeszcze test widoczności, bo warto o tym wspomnieć. Słupki A są dosyć cienkie i nie ograniczają widoczności. Mamy tu też dodatkową szybkę. Zewnętrzne lusterka są wystarczająco duże, górna krawędź przedniej szyby jest wysoko, natomiast wewnętrzne lusterko mogłoby być odrobinę wyżej, bo tu na godzinę pierwszą delikatnie, dla mnie przynajmniej, ogranicza widoczność. Dla dwumetrowca u podstawy tutaj mamy dodatkową szybkę po prawej stronie przy słupku A, więc też wszystko jest zrobione po to, aby to parkowanie było jak najłatwiejsze. Jak widać, w tylnych drzwiach mamy ogromną szybę, więc widoczności nie zabraknie. Zwróćcie uwagę na wyjątkowo cienki słupek C. Również tylna szyba jest ogromna i ułatwia rozglądanie się po parkingu. Oczywiście jest pochylona pod sporym kątem. Z tyłu mamy jeszcze bagażnik, a więc przyda się zestaw kamer i zestaw czujników cofania. I tu akurat Passat jest wyposażony zarówno, jak widać, w kamerę cofania. Tutaj oczywiście wszystko się przy skręcaniu kierownicy odpowiednio na ekranie zmienia, jak również w 4 kamery, które w sumie dają taki widok z lotu ptaka. No i tu możemy, powiedzmy, zacząć delikatnie cofać i widzimy, że jakieś tam kwiatki się z tyłu pojawiają, dojeżdżamy do nich i widać te kwiatki. Oprócz tego można tu włączyć parkowanie prostopadłe, parkowanie równoległe, również tryb dojeżdżania do przyczepy, tak aby hak trafił idealnie w odpowiednie miejsce, jak również tryb wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem, tak a w tym trybie, jak widać, dostajemy tutaj taki szerokokątny obraz, dzięki czemu widzimy dokładnie do prawej, do lewej wszystko, co się dzieje za nami, tam gdzie wzrok normalnie nie sięga. A oprócz tego czujniki monitorują, czy ktoś jednak nie nadjeżdża i odpowiednio sygnalizują kierowcy, jeśli coś się dzieje, a jeśli on nie zareaguje, to samochód też potrafi sam zahamować. A więc jeśli chodzi o tego typu systemy, to samochód jest tutaj wyposażony naprawdę na bardzo dobrym poziomie i z parkowaniem w Passacie na pewno nie będzie problemu. To teraz wrażenie z jazdy i od razu powiem, że kiedy przyjeżdżam na prezentację, to zwykle wybieram samochód, który ma najbardziej popularny w Polsce silnik, nadwozie, tak aby materiał, który powstał na końcu, był czytany przez jak największe grono odbiorców.
normalne. Natomiast tym razem zrobiłem coś zupełnie innego. Ja wiem, że samochód, który kosztuje co najmniej 166 tysięcy, nie jest dobrym materiałem na bestsellera w Polsce, ale nie mogłem tego odpuścić. Chciałem zobaczyć, chciałem poczuć, jak się jeździ samochodem, który ma na silniku 2.0 TDI, a jednocześnie daje 240 koni i 500 Nm. No i powiem, że jeździ się całkiem przyjemnie. Chociaż, mimo że dostaniemy tutaj naprawdę wspaniałe przyspieszenie i całkiem niezły dźwięk, to jednak różnica pomiędzy wrażeniami z silnika z poprzedniej generacji, który miał 170 koni, a tym, co mamy tutaj 240, to nie jest jakiś ogromny przeskok, to nie jest przejście z normalnego Passata w jakiegoś super sportowca Passata. To jest tylko Passat, który nieco mocniej masuje plecy, nieco łatwiej wyprzedza ciężarówki, ale to nie jest Passat, który nagle stał się sportowy, bezkompromisowy, niekomfortowy i tak dalej. Nie, tu wciąż jest dobrze silnik wyciszony. Tutaj na dobrą sprawę, pomijając to, że wskazówka obrotomierza i prędkościomierza jakoś tak niezwykle szybko zasuwa do góry, tutaj od strony wrażeń z jazdy niewiele się zmienia. Jest to po prostu szybszy Passat, który przy okazji mimo wszystko pali relatywnie niewiele, ale Passat, który wciąż pozostaje komfortowym pojazdem do jazdy na co dzień. Jeśli chodzi o zachowanie silnika podczas takiego mocnego przyspieszenia, to kiedy mocno depniemy, to następuje momentalna redukcja i gdzieś kiedy wirtualny wskaźnik przekracza 3000 obrotów, następuje taki wyraźny kop w plecy, no i czujemy, że samochód zaczyna naprawdę przyspieszać. Wskazówka mniej więcej od 3,5 do 4,5 leci bardzo szybko, następnie redukcja na 3,5 i z powrotem. Oczywiście można zmienić charakterystykę, mamy tam do wyboru komfort, normal, sport, eco. Można też wybrać tryb indywidual i wtedy wybrać w ustawieniach, jak działać ma zawieszenie adaptacyjne, jak ma działać układ kierowniczy i tak dalej. Wiele naprawdę różnych ustawień do wyboru. To wszystko jest do dyspozycji i wtedy samochód rzeczywiście zmienia swój charakter, staje się raz taki bardziej twardy i sportowy, innym razem bardziej komfortowy. Natomiast i tak w każdej wersji to wciąż pozostaje samochodem do jazdy na co dzień, do jazdy właśnie na długą trasę, po której absolutnie nie będziemy zmęczeni. Warto też wspomnieć o wyciszeniu. Samochód jest bardzo dobrze wyciszony, obroty silnika zresztą przy normalnej jeździe rzadko kiedy przekraczają 1800, zwykle są w okolicach 1200-1500. Kiedy mocniej przyspieszamy i mamy obroty rzędu 2, to staje się słyszalny ten silnik, gdzieś w okolicach 3 staje się już całkiem głośny, w okolicach 4 już słyszymy wyraźnie, że jest pod maską, że robi, że daje z siebie wszystko i że jest to diesel. Natomiast niżej, szczerze powiedziawszy, wyciszenie nawet nie pozwala tego aż tak jednoznacznie łatwo odróżnić. I jeszcze jedną rzecz warto odnotować. Mimo że Passat wersji B8 jest zupełnie nowym samochodem, to jednak wsiadając do niego absolutnie nie musimy się niczego uczyć. Wszystkie przyciski, pokrętła, wszystko znajduje się dokładnie na tym samym miejscu, więc wszystkie funkcjonalności odnajdziemy praktycznie z zamkniętymi oczami, niczego się nie musimy uczyć i to jest też część tradycji Volkswagena, że wsiadamy i wiemy dokładnie, co czemu służy. Czego nie boi się Passat? Nie boi się na pewno ostrych zakrętów, dlatego że w nowej generacji jest nieco lżejszy, nawet do 85 kg w niektórych wersjach, więc mocniejsze silniki mają do uciągnięcia mniejszą masę, w efekcie osiągi są coraz lepsze i to czuć też na zakrętach, bo samochód chętnie wkręca się w te zakręty. Generalnie jazda to sama przyjemność i tutaj drogi na Sardynii akurat są jakby stworzone do tego, żeby pokazać, jak ten samochód lubi zarówno zakręty, jak i proste. Jeśli chodzi o spalanie, to po tym jak wyjechaliśmy z miasta, zresetowałem komputer, zresetowałem spalanie i po przejechaniu kilkunastu kilometrów mamy wynik przy średniej prędkości, jak widać 65 km na godzinę, wynik spalania na poziomie 5,8 na 100 km. To jest świetny wynik jak na 240 koni mechanicznych, napęd na 4 koła i automatyczną skrzynię biegów. Jeśli chodzi o oszczędność, to komputer tu pomaga, właściwie wyświetlacz pomaga oszczędzać paliwo, wizualizując chwilowe spalanie, kiedy głębiej wciskamy pedał gazu. Zwróćcie uwagę, jak bardzo to
to jest widoczne, że chwilowe zużycie paliwa bardzo mocno rośnie, więc to też ułatwia, ten łatwy odczyt chwilowego zużycia paliwa ułatwia kierowcy kontrolowanie tego, jak oszczędnie jedzie. Po drugiej stronie zresztą jest podobny wskaźnik. Te dwa takie skrzydełka, kiedy one idą do góry, to jedziemy bardziej oszczędnie. Teraz na przykład toczę się bardziej oszczędnie, natomiast kiedy dodaję mocno gazu, to wtedy one idą na dół, pokazując, że jestem mniej ekologiczny. Chcecie posłuchać, jak brzmi wydech w wersji 2.0 BTDI? Proszę bardzo. Szczerze powiedziawszy, komputer nie pozwolił mi wkręcić tego silnika na zbyt wysokie obroty, więc spróbuję jeszcze raz. To jest zupełnie pusty parking, więc ustawię kamerę na końcu i dodam gazu. Przy okazji zobaczymy, jak ten samochód startuje na 4 łapy. Gaz do dechy. Szczerze powiedziawszy, wrażenia ze startu od zera nie były zbyt emocjonujące. To nie była rakieta, to nie była katapulta. Po prostu wcisnąłem gaz i po chwili byłem na 3. biegu i na końcu parkingu i musiałem już hamować. Coś poszło nie tak? Nie, wszystko w porządku. Mamy tu przecież 240 koni, napęd na 4 koła, skrzynię biegów DSG, która dbała o to, żeby przyspieszenie do setki zawsze kończyło się na 6,3 sekundy. Zresztą prędkość maksymalna 240 km na godzinę, więc parametrów tu nie brakuje. Co więc poszło nie tak? Wszystko poszło tak. Taki był właśnie zamysł Volkswagena, aby zrobić Passata na tyle komfortowym samochodem, że nawet kiedy korzystamy z pełni możliwości takiego najmocniejszego zestawienia z silnikiem diesla, to i tak nawet agresywny kierowca będzie mógł zarówno na krótkich odcinkach, jak i na długich trasach podróżować komfortowo. Niestety na rynku polskim nie dostaniemy wszystkich silników, dlatego też cennik nie jest zbyt długi. Zaczyna się on od magicznej kwoty 90 790 zł i to jest kwota za podstawowy silnik benzynowy 1.4 TSI 125 koni w wersji Trendline. Jeśli chcemy mieć mocniejszy silnik, który jest dostępny tylko w wyższej wersji wyposażenia Comfortline, to musimy się przygotować na wydatek rzędu 105 000 zł. Jeśli interesuje nas diesel, no to 1.6 TDI 120 koni kosztuje w wersji Trendline podstawowej 102 000 zł. Jeśli ktoś jest zainteresowany najbogatszą wersją, czyli 2.0 BTDI 240 koni, napęd na 4 koła, 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów DSG, to musi się liczyć z wydatkiem 166 000 zł. Te wszystkie ceny dotyczą wersji sedan. Jeśli chcemy mieć wersję kombi, dopłacimy 4400 zł. To było zaledwie moje kilkugodzinne spotkanie z nowym Volkswagenem Passatem, ale myślę, że warto było wstać dzisiaj o godzinie 4, aby przylecieć aż tu na Sardynię i spotkać się z nim osobiście. Warto, mimo że nowy Passat tak naprawdę niczym mnie nie zaskoczył. Ja się spodziewałem, że on będzie lżejszy, że on będzie mocniejszy, bardziej oszczędny, że będzie szybszy, że będzie miał lepsze wykończenie, lepsze wyposażenie, nowe systemy na pokładzie, więcej przestrzeni w środku. Ja się tego wszystkiego spodziewałem. Tak samo jak się spodziewam, że również i wyniki sprzedaży Passata nie będą gorsze niż poprzedniej generacji, a już były imponujące. Szkoda tylko, że ten Passat nie jest trochę bardziej ekstrawagancki z zewnątrz, ale tak już jest z samochodami, które muszą się podobać wszystkim.